Witajcie na następnej wyprawie. Dziś zabierzemy was do niemieckiego pałacu, na terenie którego doszło do morderstwa. Cała historia zaczyna się jeszcze w trakcie II wojny światowej, gdzie rolnik Ernst Kolb oskarżył polskiego pracownika przymusowego o złamanie segregacyjnych praw norymberskich. Szybki proces sądowy skutkował jedynym wyrokiem – śmiercią przez powieszenie. Egzekucję Edwarda Margola wykonano niezwłocznie w pobliskiej cegielni. Niedługo później pałac został sprzedany, a kupującym okazał się sędzia, który skazał Polaka. Wkrótce po tych wydarzeniach w pałacu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Służba słyszała szepty, a w okalającym budynek lesie widywano przemykające w nocy cienie. Rzekome nawiedzenia były tak silne, że doprowadziły do samobójstwa sędzi. Historia, którą poznaliście, wydarzyła się naprawdę, co potwierdziła nawet córka byłego właściciela. Jednak to nie koniec drogi mroku tego miejsca. Resztę poznacie w dalszej części odcinka. Za chwilę wejdziemy do środka, ale dzisiaj mamy ze sobą kamerę, którą stworzyliśmy jakiś czas temu, taki zestaw, a mianowicie mamy u góry bardzo czuły mikrofon, kamerę Sonego, która jest w stanie rejestrować ujęcia na podczerwień, i pod spodem mamy ogromną lampę na podczerwień, którą zrobiliśmy z Rafałem, i nasze oko widzi tylko te plamki, a dla kamery teraz zrobi się po prostu dzień. Chcę, żebyście zobaczyli różnicę. Tak wygląda Konrad idący z lampą bez włączonej podczerwieni. Tak wygląda na włączonej podczerwieni. A za chwilę pokażę wam, jak uruchomię lampę, jaki zrobi się tutaj dzień. Zobaczcie, jest tak, a teraz jest tak. Tylko problem jest taki, że ja kompletnie nic nie widzę, tylko tyle, ile mam w monitorku. Zbliżamy się do tego pałacu, spójrzcie już. Ciarki mi przychodzą, tym bardziej, że jestem praktycznie po 2 dniach ciągłego nagrywania. Zmęczenie już robi swoje, więc i można powiedzieć, ten szok, ten zmęczenie w połączeniu z wyobraźnią, no spójrzcie, jak to wygląda. Wiesz, ja bez lampy to ja nic nie widzę, co nie? Tylko tyle, ile wiesz w ekranie. No tak. Jest wejście. W ogóle cały dom jest zarośnięty. Obok jest niby główna ulica. I w ogóle patrząc na komentarze na Google Maps, to jest często nazywany domem czarownic. A czemu tak jest, to nie mam bladego pojęcia. Jak to wygląda? Jezu! Patrz. Na samym wejściu. O kurde. Cześć? No. Ktoś tu namalował graffiti, które wygląda przestrasznie. Zaraz wam opowiemy całą historię tego miejsca, które naprawdę jest straszne, naprawdę jest potwierdzone z wielu źródeł i naprawdę miało to tutaj miejsce, więc zaraz wam o wszystkim opowiemy i też trochę zwiąże się, mimo to, że jesteśmy w Niemczech, z Polską. Ktoś krzyczał, słyszałeś? Mhm. Słyszysz? Tam ktoś krzyczał. Tam słyszysz? Tak. A tutaj zaczynając jedną z pierwszych opowieści, to właśnie na tych spółwodach powiesił się młody człowiek, który miał złamane serce. Jego narzeczona albo dziewczyna po prostu go porzuciła, stwierdził, że jego życie nie ma sensu i na tych schodach się powiesił. Kolejna sprawa, że człowiek, który był sędzią i skazał człowieka, który można powiedzieć będzie głównym bohaterem tego odcinka na śmierć, również to wykupił i również tutaj się zabił. Tutaj jest potwierdzonych parę rzeczywiście samobójstw, więc miejsce naprawdę ma taką aurę, że ja ciągle chodzę z gęsią skórką. Dziu, No. chodź tylko technicznie, wejdziemy po schodach na górę i zobaczymy, czy ktoś tam nie krzyczał, co nie? Nie, bo ja nic nie widzę. Trzeba patrzeć też pod nogi, wiesz? Zgaś teraz. I tutaj jest, stąd słyszałem te krzyki. Tam w ogóle później można pójść do tego lasu. No to na pewno cicho.
Słychać jakieś krzyki, wiecie? W tamtym kierunku. Ale ty ciągle je słyszysz? Tak. No ja już nic nie słyszę na razie. W ogóle wy tego jesteście jakby nieświadomi i nie wiem, czy to jest widać na GoPro. Ja sobie tu staram się przyświecić twarz tym obiektywem, macie się wizjerem, ale tu jest, słuchajcie, kompletna ciemność. To, że wy widzicie, to jest tylko zasługą tej lampy. No. A my kompletnie nic nie widzimy. Dopóki nie zapalimy chociażby lampę jak teraz. Chodź zobaczymy górne piętra, a później zejdziemy na dół, zostawimy kamerę i wyjdziemy na zewnątrz. Historia tego budynku zaczyna się w 1844 roku, mniej więcej. Na początku jest w prywatnych rękach, później zostaje sprzedana i jakby na jej terenie powstaje po prostu gospodarstwo. To gospodarstwo podczas II wojny światowej, nie mogę powiedzieć, że zatrudnia, ale wykorzystuje pracowników przymusowych, między innymi właśnie Polaków. I tutaj pojawia się postać Edwarda Margola, Polaka, który był tutaj właśnie pracownikiem przymusowym. I cała historia jest taka w skrócie. Córka właściciela miała mu przynieść na pole jedzenie, spóźniła się, on się za to zdenerwował i rzekomo oblał ją jakimś tam napojem. Ona się poskarżyła ojcu, ojciec doniósł na niego, że on ją zgwałcił po prostu, prawdopodobnie wtedy do gestapo, tak? Oni momentalnie wydali na niego wyrok śmierci. Mimo to, że z czasem słyszałeś? Nie. Jak powiedziałem nazwisko, to było takie stamtąd. Nie wiem, ja tylko chłód poczułem i to naprawdę. Czuję jak ciarki. Skitu. Takie jak koty robią, takie wiesz. Kolby. Stał. Jak ta dziura jest? Tam, gdzie były wcześniej te włosy. Kolb to jest nazwisko osoby, która oskarżyciela Edwarda i znowu przeleciał taki chłód. Poczułeś? No ciągle tutaj przelatuje ten chłód. Generalnie wyrok wydano, wyrok powieszenia i jego wykonano. Tutaj gdzieś obok była jakaś podobno cegielnia, postaramy się jej poszukać. Natomiast sędzia, który wydał wyrok, kupił ten budynek i się w nim powiesił. A to nie jest jeszcze ostatnia legenda związana z tym miejscem, bo najnowsze są właśnie z XXI wieku. Przejście, spójrzcie jakie. A może rozjaśnię, to będziecie widzieć. O. Łatwo się tutaj przewrócić, chociażby wpaść do dziury. No powiem, że to jest bardzo w lichym stanie, co nie? No. Ale schody są takie potężne. No chyba schody są najsolidniejsze z tego wszystkiego, co tutaj widzimy. Stare drzwi, pomieszczenia, no. Nie wiem, czy ten strop jest... No my chodzimy trochę po drewnie, na pewno, więc... Patrzę, że tu nie ma jakichś dziur. Ciężko jest bardzo chodzić z tą kamerą. Ze względu to ja bym tu nie szedł, zobacz. W środku jest dziura i w ogóle nie ma, wiesz, dołu. Widzę. Dawaj jeszcze wyżej, tutaj można wejść. Tak. Chodźmy od samej góry. Robimy jeszcze piętro wyżej. Tu jest ten dach. I zobacz, jaka tu jest belka, Konrad. A jaka była kolejna legenda? Powiedzieliśmy już o chłopaku ze złamanym sercem, który się tutaj powiesił. Powiedzieliśmy o Edwardzie i to nie jest legenda, to jest prawda. Tutaj jest w ogóle, zaraz też wam pokażemy w tym odcinku, więc poczekajcie. Wmurowany kamień z jego imieniem i nazwiskiem, jako oddanie mu hołdu, bo no, był pracownikiem, wiecie, wersja niemiecka jest zupełnie inna niż tak naprawdę polska. Pracownik fizyczny w Niemczech nie miał możliwości oblać wodą córki włodarza, bo by z miejsca został zabity jeszcze na tym polu, więc wiadomo, no Niemcy pokazują trochę inną tą historię, przynajmniej tak jest moje zdanie, a rzeczywistość była taka, że
Ernest Margol został powieszony tutaj nieopodal i na to patrzyli inni pracownicy fizyczni, którzy byli tutaj przymusowi z Polski, z Ukrainy i musieli zobaczyć właśnie tą egzekucję, żeby wiedzieć, że za każde przewinienie można umrzeć. I tak właśnie wtedy Niemcy działali. Dom czarownic. Nie mam bladego pojęcia, czemu jest tak nazywany tutaj właśnie przez okolicznych mieszkańców, ale podobno, bo to jest akurat legenda. Na tych schodach, na których jestem i możliwe, że właśnie na tej metalowej belce powiesił się młody chłopak. Jakoś niedawno. Ze względu właśnie na zawód miłosny i to by pasowało najbardziej, bo jak szliśmy po klatce, to nie ma ani jednego miejsca, żeby można było gdzieś coś zawiesić, co nie? Poczekaj. Co się dzieje? Słyszysz muzykę? Słyszę. Weź światło. Ale to karetka jedzie. Nie. Nie wiem, pojechała dalej. Tak, efekt Dopplera. Efekt Dopplera, no. Ale stary, uważaj teraz jak idziesz, bo tu jest dziura między schodami. Muszę włączyć. Zapal światło. Nie wiem, czy końcu wychodzić na ten strych, wiesz, bo to jest wszystko z drewna. Nie wiem tylko, czy światło będzie tam dosięgać, wiesz? No to możemy jeszcze tą zostawiać. No i weź teraz zgaś światło. Tak, będzie super. Idealnie widać. Dobra, słuchajcie, więc zostawiamy tutaj GoPro. Niech rejestruje te schody. I tym bardziej, że jak weszliśmy na górę, to było słychać takie uderzenie gdzieś w tamtym narożniku. A my jedziemy na dwór, na zewnątrz, szukać tej cegiełki. Zobaczcie, że tutaj jeszcze mamy piwnicę. O kurczę, ty. Jak lochy. Hej. O. Jak weszliśmy, to usłyszałem dźwięk. Taki tum. Tak, takich drzwi jakby, no nie? Jest jeszcze piętro niżej? Nie, to już masz chyba... To już jest koniec. W ogóle jak weszliśmy do piwnicy, odkąd weszliśmy do piwnicy, mam cały czas wrażenie, że ktoś za mną łazi. Bo jest tutaj chłodno. No zobacz, ty, patrz, popatrz. No. Czaisz? Piętro niżej. Jedno. A tu jest bez kitu zimny. Zobacz, tu jakby coś szukali, co nie? Jakiegoś majątku. Chcieli się przebić, zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Ciekawe, czego szukali. Nic tam nie ma. Jakieś takie schody jeszcze były zrobione. A tu można wyjść? No tak, i tutaj chyba wyjdziesz to, gdzie tam przez taką dziurę widzieliśmy na początku. Jakby... Ale to będziemy u góry jakby, co nie? No, my byliśmy tam u góry. Poczekaj. No. Bo najgorsze to jest to, że ja nie mam światła i wiesz, stoję tutaj stary tylko z noktowizją. A nie czuję się komfortowo. Ja w ogóle tutaj nie czuję komfortowo, chciałbym już powoli kończyć. I co tu jest? Jakiś robak narysowany. Patrz, jakie to jest długie, ty. No co ty? No. A, Konrad! Bo to jest to boczne odejście. To jest ta taka stajnia czy coś. To z boku jest tego całego budynku. A, czyli budynek jest po naszej lewej stronie. Budynek jest za nami. No, ale no tak. A no tak, bo wyszliśmy wzdłuż tego. Tak, a tu będzie wyjście po prostu z tego budynku, co nie? Tu idzie w górę. Tu są schody. No to dawaj. Co to jest? Co? Dobra, tutaj jest ślepy zaułek. Pamiętasz taki horror, co chodzili po szpitalu psychiatrycznym i były nagle zamurowane drzwi i już nie było wyjścia? Nie. Coś mi się kojarzy, ale teraz to nie chcę przypomnieć sobie horroru, bo ciągle mam w głowie, że patrzę się w jeden punkt i nagle jakiś, nie wiem, ktoś Uwaga, tu przylatuje. nie ma dachu. Stropa. Stropu, nie? Ale tu można przejść, czekaj. Dobra, jest ok. Tu jeszcze dalej gdzieś to idzie, ty. Czaisz?
Ale żeśmy się dalej nie pójdziesz. pokręcone. No chyba już nie. No tak. To są te takie stajnie i tu jakby był magazyn, wiesz? Tak. No dobra, to zróbmy tak, czyli jak na każdym takim miejscu, rozdzielmy się, a proponuję nie robić tego długo. Ja Zróbmy pójdę tak, bo wiesz, jakby możemy pójść tu i tu. No. I obkrążymy dom, co nie? i spotkamy się z tyłu po prostu. Tak, i pojedziemy na tą tablicę. jest. Ta strona jest ultra zarośnięta. Ale zobaczcie. Jest cały czas ten dom, w ogóle jest taki klimat, że mamy prawie że pełnię. Dziwna sprawa w ogóle. Nie wiem, czy to było do studni jakiejś. Po prostu czerpano stąd wodę, możliwe, ale no nie chcę strzelać. Byliśmy w takiej jednej z odnóg. Naprawdę. Mogę wam powiedzieć, że tak wygląda. Tam coś się rusza. Na 100% tam coś jest. Nie mówię od razu, że coś złego, ale jakieś zwierzę chociażby. Ciężko mi powiedzieć. Widziałem coś tam czerwonego. Ja pierdzielę. Chciałem dokończyć, że tak wygląda naprawdę strach. I naprawdę się stresuję. Wiecie, staram się to ciągle racjonalnie tłumaczyć. Nie mogę nawet. Muszę przykręcić to, bo oślepiam się, a ja chcę widzieć ciągle coś, co mam przed sobą. Słysząc te odgłosy i to, że coś tutaj jest. I znowu się powtarzam, ale się naprawdę stresuję. I to, że coś tutaj jest, to nie chodzi o jakieś na razie byty czy cokolwiek innego, tylko że jakieś zwierzęta tu są. Ja jestem naprawdę już, może kolejny raz się powtórzę, ale zmęczony. W mojej głowie to, co teraz się tworzy, to nie jesteście sobie w stanie nawet wyobrazić, a ten las jest po prostu przerażający. Znając tą historię i to, że Niemcy tutaj bestialsko zamordowali naszego rodaka Edwarda Margola, wieszając go, nie udowodniwszy mu żadnej winy. No po prostu ciarki mnie przechodzą. Później to coś, co się dalej działo, to już są legendy. Ale to, o czym przed chwilą powiedziałem, to jest fakt. Po drodze mijałem nasz samochód. Stwierdziłem, że wezmę po prostu sobie latarkę, bo na tej noktowizji to ja naprawdę nic nie widzę i bez problemu mogę gdzieś wpaść do jakiejś dziury. W momencie, kiedy idę na latarce, to wyłączyłem noktowizję, żeby tego nie przepalać. Trochę dalej odszedłem w las i po mojej lewej stronie nie widać już tego domu. A ja nie chcę pokazywać mojej twarzy, bo jak tak sobie świecę, to świecę sobie w oczy i nic nie widzę. I się jeszcze bardziej stresuję. Ale dobra. I wy jesteście ze mną. To jest najważniejsze. Mogę do was mówić. Muszę uspokoić siebie. Teraz to pewnie się prześwietlam w ogóle. Też nie myślę. Coś tam mrygało w krzakach, ale to chyba ty, Konrad, co? Jakie tu jest w ogóle przejście. A, i tu jest budynek. Co jest? No, nie dziwię się. Słuchaj, jak chcemy iść bardziej, to teraz zobaczcie. A, nie tutaj, dalej. Chyba tam, gdzie ty stoisz. O, tu. Tu są te... co żeśmy stąd dźwięk słyszeli przez te okna. I to było tam. W tamtą stronę, to nie? No ja przyszedłem tam. Ale można przejść tam. kawałek dalej, tam jak się cofniemy, jest ścieżka. Jakby tunel. Okej, ty i zobacz, jest wydeptana ścieżka. Więc jak tu ludzie przychodzą, to może ta cegielnia jest rzeczywiście gdzieś tutaj. Gdzieś tam dalej możesz iść jeszcze tym tunelem i tutaj masz taki ładny lasek. No. I tam zapewne dalej jak pójdziesz, to dojdziesz do ścieżki. Chodź, pójdziemy, co nie? Może tutaj są, może tutaj do tej cegielni dojdziemy. Pozostałości. Ale to wygląda nieźle. Tak, tu jest ścieżka, wiesz?
Stary, a tu było jakieś pomieszczenie, widzisz? No. Bo są jakieś mury. No mury, cegły, Tak. Jest azbest. Widzę, że może to było tu właśnie. No jest tutaj dużo czegoś. Bo to miało być w okolicy na tyłach, co nie? I by pasowało, tak? No jakby pasowało, że ona jest gdzieś tutaj, co nie? No. Tak się jeszcze rozglądam, więc równie dobrze. Wiesz, jak tu mamy te gruzy, tak? W tym miejscu. To tutaj mógł być po prostu on powieszony, co nie? No mógł. No to jest jedno z tych przypuszczeń. Dobra, słuchaj. Trzeba wrócić po kamerę I jedziemy. i jedziemy na tabliczkę. Tak. Zawsze tego nie lubię tego, bo nigdy nie wiesz, co się zarejestrowało, co nie? Ale dobra, kamera jest, kręci cały czas. Więc wyłączam zapis i zobaczmy, co się nagrało. Miasto, do którego jedziemy i gdzie jest tabliczka, jest oddalona od niego niecały kilometr. I z tego, co wyczytaliśmy, to ono istniało już w tamtych czasach i jakby ten główny, nie trybunał, tylko no osąd właśnie zapadł tutaj. Tylko teraz, wiecie, ono się rozbudowało. Ciężko będzie znaleźć to konkretne miejsce, ale tabliczkę powinniśmy znaleźć. Gdzieś powinna być. No mamy na nią znacznik, więc Tak, może tak. się uda, tylko że ona jest podobno bardzo mała. Na ziemi powinna być, bo ona jest jako taka płyta chodnikowa jakby. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle prawda, tak? Bo tutaj jest jakaś kapliczka, widzisz? To jest to? To jest to. Tak? No jeszcze nie widzę, ale najprawdopodobniej tak. Tak. Edward Margol. A zobacz, tu jest, że 20... A nie, jest 15 stycznia 43, widzisz? No, a urodzony jest 23. No. 20 lat. Młody chłopak, co? Niestety. Ale zapytacie, skąd się wzięła ta tabliczka? No mianowicie stąd, że jest tutaj pewna taka organizacja, która zajmuje się ściganiem zbrodni nazistowskich, jakby coś jak u nas Instytut Pamięci Narodowej, tak bym to nazwał. No i generalnie oni ufundowali ją i ją tutaj wmurowali na taką małą kosteczkę, ale jednak. Natomiast to, co powiedział wcześniej Konrad, że to jest wersja niemiecka. Polska wersja moim zdaniem jest taka, że po prostu nie miał on tutaj żadnych praw. 20-letni chłopak zamordowany, powieszony w cegielni. I tutaj kończy się nasza przygoda po opuszczonym domu czarownic. Pytanie, czy on w ogóle ma coś wspólnego z czarownicami, a przede wszystkim z duchami. Na pewno tam było dziwnie, ale to jak w każdym opuszczonym domu, Tak. po ciemku. Ten się wiąże z prawdziwą historią śmierci i morderstwa, jakiego dopuścili się Niemcy podczas II wojny światowej. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Możecie zobaczyć nasze inne filmy z nawiedzonych miejsc. No jeżeli doceniacie to, co robimy, to kliknijcie ten czerwony przycisk subskrypcji na dole. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.